Hej! Dzisiaj dalsza część historii dyniowej, czyli jesień. I dzisiaj będziemy robić sałatkę z dynią, o którą bardzo prosiłyście. To jest bardzo prosta sałatka. Najlepiej ją robić w momencie, jak piekliśmy sernik z dynią, bo zawsze troszeczkę tej upieczonej dyni zostaje i na sałatkę to jest w sam raz. Ja mam tutaj ćwiartkę niezbyt dużej Hokkaido upieczonej i ona w zupełności wystarczy na taką miseczkę mniej więcej sałatki. Sałatka jest typowo jesienna, jest bardzo elegancka i fancy, jak to mówi młodzież. Czy jest droga? Bo w dzisiejszych czasach trzeba o tym mówić. Dynia jest tania jak nie wiem co. Winogrona w tej chwili są w dobrej cenie. Ja tutaj mam, do tej sałatki potrzebny jest ser typu feta. Ja tutaj mam, to się nazywa ser sałatkowy i ten ser jest z sklepu na L. Potrzebujemy pestki dyni uprażone. Nie taką ilość, ja sobie uprażyłam więcej. One są w ogóle fajne, do wszelkich sałatek można sobie więcej uprażyć i gdzieś tam trzymać, ewentualnie pojadać, tak, bo to jest zdrowe, chociaż kaloryczne. Potrzebujemy roszponkę albo jakąś inną z tych małych sałatek. Roszponka, wiadomo, co ja mówię, że roszponkę? Potrzebujemy rukolę. Rukolę, ewentualnie roszponkę, ale uważam, że rukola jest lepsza. Ale jeżeli macie roszponkę, to też może być. Ostatecznie może być zwykła sałata porwana, ale jednak tutaj to tak fajniej wygląda. I na sos potrzebujemy olej czy oliwę. Oliwa byłaby idealna, ale olej też może być. Ja mam bardzo dobry ocet balsamiczny, ale jeżeli ktoś nie ma octu balsamicznego, to można dać cytryny, można dać octu jabłkowego, byle nie spirytusowego. Spirytusowego nie, absolutnie, to lepiej w ogóle nie dawać. Potrzebujemy z łyżkę miodu. Ja tutaj mam taki też coś fancy, jak to młodzież mówi, biosyrop z agawy, też może być, bo nie chce mi się tam miodu rozpuszczać, bo fajnie, żeby ten miód był lejący. Jeżeli ktoś nie ma biosyropu z agawy, nie reklamuję tego w ogóle, tylko tak akurat nie wiem, kto to kupił u mnie w domu i to muszę wykorzystać. Jeżeli ktoś nie ma takiego syropu albo nie ma miodu, to może być też trochę cukru, więc spokojnie. I sól i pieprz. I zaczynamy. O dyniach, jakie dynie kupować i jak to wygląda, to mówię we wcześniejszym filmiku, ale jeszcze raz, do tej sałatki raczej tylko Hokkaido, ewentualnie dynia piżmowa, bo to musi być taka dynia tłusto zwarta, nie jakiś wodnisty psiak. Psiak, czyli taka dynia niejadalna, ozdobna, to jest coś takiego, to kupujemy, jak dzieci chcą w przedszkolu na Halloween ozdobę, to wtedy można kupić, nie? Ale do jedzenia to nie kupujcie, bo potem mi narzekacie, że zupa dyniowa jest bez smaku albo coś jest bez smaku, a to dynię byle jaką bierzecie. I dobrze. I ta dynia jest tutaj upieczona, ja tutaj muszę te pestki wyciągnąć. Z Hokkaido pestki nie są specjalne, więc raczej nie odkładałabym. Natomiast ona jest, już tam mówiłam milion razy, ale powtórzę milion pierwszy, jak ktoś jest pierwszy raz na kanale i jeszcze mnie nie zasubskrybował i nie dał łapki w górę, to dla niego powtórzę specjalnie, że Hokkaido piecze się razem ze skórką. Więc to jest, a kto obierał dynię, ten wie, że obieranie dyni to nie jest dla wszystkich, więc dobra, tutaj ten dzędzelek utniemy. Ona to jest trochę biała, bo akurat ciasto robiłam i mi tutaj napryskało. Pokroimy dynię w kosteczkę razem ze skórką. Ona jest mięciusieńka, upieczona. Ja tą dynię piekłam też między innymi do sernika, więc ja jej w ogóle nie przyprawiłam. Natomiast jeżeli pieczecie z innej przyczyny dynię, ewentualnie lubicie sobie, na przykład ona jest pyszna, też posypać ziołami, solą i pieprzem i tak po prostu sobie zjeść. To tak jak mówię, jeżeli nie pieczecie też do sernika, tylko też do czegoś tam na słono, to można przed pieczeniem już posypać jakimiś tam ziołami, solą, pieprzem i tak dalej. Ta moja nie jest niczym posypana, jest totalnie bez smaku. I ją kroimy w taką kostkę, taką nie za małą. Żeby ją było czuć pod zębem, nie? To jest tak prosta sałatka, jak się ma upieczoną dynię, a mówię, ona jest taka na jakąś imprezkę, to naprawdę. Można ją też rozłożyć jak tą sałatkę, którą też będziemy nagrywać i może ona już była, a może będzie z gruszką i z serem pleśniowym. Można ją rozłożyć na talerzu i wtedy będzie ładnie wyglądać, a można dać tak, jak ja teraz daję zwyczajnie do miski. Mamy tutaj... Ja mam tutaj rukolę, ale może być roszponka. Ja troszkę ją tak potnę, żeby potem do buzi ładnie pasowało. Jak są za duże kawałki, to potem się człowiek upacie cały. Dobra. To, co mamy.
No. Na to sypniemy tą pociętą dynią. No widzicie, że te kawałki nie są takie całkiem malutkie. To ma być czuć pod zębem. Na to mam winogron. Winogron nie jest konieczny. On nadaje takiego fajnego twista, smaku i tak dalej, ale konieczny nie jest. Można też dać jabłko. Nie każdy lubi, ale można dać jabłko i to też fajnie pasuje. Winogron albo ten malutki bezpestkowy, a jak większy to przekroić, bo trochę za duży. I jak strasznie duże pestki, to proponuję wyjąć. Albo potem pluć, jak tam wolicie. No dobra. Tutaj dajemy winogron. Mówię, winogron nie jest konieczny. Ja czasami raz robię z winogronem, raz nie robię. Jak tam kto lubi, nie? To jest taka sałatka raczej nie obiadowa, tylko raczej na kolację, czy dla gości. Raczej coś takiego. Tego winogrona to ja wiem, ze 2 garście, z jedną taką większą, mniej więcej. Ile kto ma? Dobra. O, tu są duże pestki, to ja je wyciągnę. Ok. Na to kroimy ten ser sałatkowy typu feta, czy fetę, czy co tam macie. No jakiś taki słony, o dość dobrym smaku. Stosunek jakości do ceny jest dobry w sklepie na L i on się dokładnie nazywa ser sałatkowy. Tylko pamiętajcie, że jak dajecie ten ser, to potem bardzo uważamy z solą, nie? Bo on jest dość słony. Ok? Tu dajemy na wierzch. W sumie tak sobie teraz pomyślałam, że ta sałatka fajnie by wyglądała w misce takiej przezroczystej, bo byłaby taka troszeczkę warstwowa, ją się na koniec miesza. No, to może na imprezę właśnie zróbcie w misce przezroczystej. To wtedy jeszcze fajniej będzie wyglądać. Dobrze? I teraz robimy sos. Ja sos robię trochę na oko, ale tak myślę, ze 2-3 łyżki oliwy, oleju. No najlepsza byłaby oliwa, nie? Ale jak ktoś nie ma, no to i olej rzepakowy jakiś taki przyzwoity też będzie dobry. Troszkę idealnie byłoby octu balsamicznego, jak nie macie, to cytryny. Octu, o zobaczcie, mój to jest aż gęsty, nie? To jest ocet, który kiedyś przywiozłam z Włoch i o nim zapomniałam. Ja już kiedyś tam mówiłam. I on gdzieś sobie tam stał w butelce, wciśnięty z tyłu w szafce. No i tak mi właśnie dojrzał, więc o niektórych rzeczach to może fajnie zapomnieć. Troszeczkę soli, ale z tą solą ostrożnie, najwyżej się sałatkę dosoli, bo tutaj jest ten słony ser. Troszkę pieprzu. No i teraz czegoś słodkiego. No, idealny jest miód. Może być też cukier, ale jednak ta słodycz pasuje. I ten cały temat musimy rozbełtać. No z octem balsamicznym, no to wychodzi taka emulsja, nie? Wam może wyjść takie rozwarstwione, ale to też się nic nie stanie. Dobra, może ja to sprawdzę, jak to smakuje. Nie oblizywałam tej łyżki wcześniej. Moim zdaniem bardzo dobre, ale jednak tej soli dałam za mało, ale ja dużo solę. Więc uważajcie z solą. No zobaczcie, mi się zrobiło takie coś. Natomiast no tylko dlatego, że ten ocet jest z bardzo wysokiego gatunku. Ale naprawdę nie musicie natychmiast takiego kupować. I teraz ta kropeczka nad i, czyli pestki dyni uprażone. Jak nie macie pestek dyni, to mogą być pestki słonecznika, mogą być orzechy, chociaż teraz orzechy to jak złoto sprzedają. Wczoraj właśnie musiałam kupić orzechy, bo moje jeszcze nie są dobre na drzewie. 15 zł za paczkę 200 gramów. To jest po prostu jakiś kosmos kompletny. No, więc można posypać też czymś innym. No ale dynią to tak, dynia z dynią to pasuje. No i już. I sałatka już jest gotowa.
Teraz najlepiej na chwilę do lodówki, żeby się przegryzła, potem zamieszać i można konsumować i wszyscy się będą dziwić, co jest w tej sałatce, a to jest zwykła dynia Hokkaido. W takim razie róbcie sałatki, są bardzo zdrowe i chyba stosunkowo na dzisiejsze czasy może nie są tak strasznie drogie, a takie bardzo eleganckie. No polecam. Na razie, cześć, pa. A właśnie, subskrybujcie mój kanał, łapki w górę dawajcie i w ogóle bądźcie dla mnie mili, bo ja się bardzo staram. Na razie, pa.